I spoke this morning at the Congress about the legacy of Professor Krzyzewski, and I would say just this evening that, as I said this morning, I think his friendship and relationship with Archbishop Wojtyła was a very special partnership for the Church, and I think as his cause for beatification goes forward, he will be a model and an inspiration, not only for spouses, but also for laity and clergy working together. And so we thank you very much for your example and his example. Szanowni Państwo, tak jak mówiłem już dzisiaj rano, wspominałem o spuściźnie sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, wspominałem jego sylwetkę, a także wspominałem jego dorobek i warto także wspomnieć jego przyjaźń z kardynałem Wojtyłą, która była zdecydowanie szczególna dla Kościoła i w miarę jak postępuje proces beatyfikacji sługi Bożego Jerzego Ciesielskiego, mamy nadzieję, że jego sylwetka będzie wzorem do naśladowania, a także inspiracją zarówno dla małżonków, dla osób duchownych, ale także dla osób świeckich w naszym Kościele. It has been one of my great joys as Supreme Knight of the Knights of Columbus to come to Krakow so many times and to be able to bring the Knights of Columbus here to Poland and to be inspired by so many in this city of saints, by their legacy of holiness, such as those of Cardinal Sapieha, Cardinal Macharski, as well as those building for the future in places such as the St. John Paul II Center, or the St. John Paul II University, and the Shrine of Divine Mercy. Było dla mnie wielką radością w roli Najwyższego Rycerza przybywać wielokrotnie do Krakowa. Było to dla mnie wielką radością móc rozpocząć działalność rycerzy Kolumba w Polsce, a także inspirować się tak wieloma świętymi postaciami tego miasta oraz ich dziedzictwem świętości, między innymi dziedzictwem kardynała Sapiechy czy kardynała Macharskiego oraz tych, którzy budowali przyszłość w takich miejscach jak Centrum Świętego Jana Pawła II, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. And especially to be in this place of prayer for so many saints that we love so much. I spoke this morning about some of the challenges we face and the guidance that can be found in the life and legacy of St. John Paul II. To wspaniałe doświadczenie móc być tutaj w Krakowie i zwłaszcza w tym szczególnym miejscu, w tym szczególnym budynku i szczególnym domu świętych, w miejscu modlitwy. Dziś rano mówiłem trochę o wyzwaniach, przed którymi stajemy i o wskazówkach, które można odnaleźć w życiu i dziedzictwie świętego Jana Pawła Wielkiego. The cultural decadence and disorder surrounding so much of us in the West today cannot but remind us of pagan Rome, captured so brilliantly by the painter Chmielowski in his painting Nehru's Torches, which is on display at your National Museum down the street. But early Christians confronted not only the degenerate and despoiled Rome of the emperors Nero and Caligula, they also confronted the pious and self-confident Rome of the emperors Augustus and Marcus Aurelius, a Rome that was convinced of its own rightness, of its pagan pantheon, and of its philosophical order. Kulturowa dekadencja i nieporządek otaczające dziś tak wielu z nas na Zachodzie przywodzą na myśl pogański Rzym, tak genialnie uchwycony przez Henryka Siemireckiego w jego wspaniałym dziele pod tytułem Pochodnie Nerona, które możemy zobaczyć w Muzeum Narodowym niedaleko stąd. Lecz pierwsi chrześcijanie mierzyli się nie tylko ze zdegenerowanym i zepsutym Rzymem cesarza Nerona i cesarza Kaliguli. Mierzyli się również z nabożnym i pewnym siebie Rzymem cesarza Augusta i Marka Aureliusza. Rzymem przekonanym o prawdziwości swojego pogańskiego panteonu i filozoficznego porządku. This Rome was supremely self-confident in its political power, and it had little tolerance for the new religion, whose adherents worshipped someone who had been subjected
to the most demeaning and brutal death Rome could devise, and whose message would soon turn that world upside down. Rzym był w najwyższym stopniu przekonany o swojej politycznej sile. Nie tolerował nowej religii, której zwolennicy wielbili kogoś, kto zginął najbardziej upokarzającą i najbardziej brutalną śmiercią, na jaką Rzym mógł wpaść, a kogo przesłanie postawiłoby rzymski świat na głowie. Today we confront something similar, a social order supremely confident in its own cultural path. It is chosen for a secular future upon unprecedented political, technological, and economic power. In many ways, this culture presents challenges even more formidable than the challenges presented by the digital continent I discussed this morning. Dziś mierzymy się z czymś podobnym, z porządkiem społecznym w najwyższym stopniu przekonanym o słuszności kulturowej drogi, którą obrał ku sekularnej, świeckiej przyszłości i skupiony na niespotykanej dotąd politycznej, ekonomicznej i technologicznej sile. W dużym stopniu ta kultura stawia wyzwania jeszcze bardziej niezwykłe niż te, które możemy spotkać na cyfrowym kontynencie, o którym mówiłem dziś rano. In the United States, we have experienced the power of this secular cultural hegemony in the reaction to our Supreme Court's recent decision to overturn Roe v. Wade. W Stanach Zjednoczonych doświadczyliśmy mocy tej świeckiej kulturowej hegemonii, obserwując reakcję na decyzję Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, który odrzucił wyrok w sprawie Roe przeciwko Wade. So this evening I wanted to observe that what I said this morning regarding the importance of St. John Paul II's legacy is equally important in responding to these cultural and philosophical challenges. Dlatego chcę podkreślić, że to, co powiedziałem dziś rano o tym, jak ważne jest dziedzictwo świętego Jana Pawła II, jest równie istotne, by odpowiedzieć na te kulturowe i filozoficzne wyzwania. And what I wanted to say this evening about the continuing legacy of St. John Paul II is this. Much has been written about the impact of St. John Paul II's homily in Warsaw's Victory Square on his first apostolic journey to Poland. But not nearly as much has been written about the impact of his homily during the Mass on the Mall in Washington, D.C. during his first visit to the United States in 1979. Chciałbym jednak podkreślić, jak ważne jest kontynuowanie dziedzictwa świętego Jana Pawła II. Chcę podkreślić, że wiele już napisano o znaczeniu homilii wygłoszonej przez świętego Jana Pawła II na Placu Zwycięstwa w Warszawie w czasie jego pierwszej papieskiej pielgrzymki do Polski. O wiele mniej jednak napisano o znaczeniu jego homilii wygłoszonej w czasie mszy świętej na National Mall w Waszyngtonie w czasie jego pierwszej wizyty w Stanach Zjednoczonych w 1979 roku. My wife Dorian and I were standing on the Mall that day along with thousands of other Catholics, and we heard firsthand St. John Paul II's challenge to us when he said that when abortion is promoted as a solution, we will stand up and say that the killing of the innocent can never be accepted. Wraz z moją żoną Dorian staliśmy właśnie tam, pośród tysięcy katolików i na własne uszy słyszeliśmy, jak święty Jan Paweł II stawia przed nami wyzwanie. Słyszeliśmy, jak mówi następujące słowa. Kiedy promuje się aborcję jako rozwiązanie, my wszyscy musimy powstać i nalegać na to, że zabijanie nienarodzonych nigdy nie może być akceptowane. In that moment, the history of the pro-life movement in the United States changed. And so did the role of Catholics within the pro-life movement. John Paul II's words invigorated Catholics, both clergy and laity, and they energized the entire pro-life movement in America. Later, his encyclical Evangelium Vitae
would give an intellectual structure to the pro-life movement, and it would guide the pastoral approach of generations of Catholic clergy in America. W tej właśnie chwili historia ruchu pro-life w Stanach Zjednoczonych zmieniła się. Zmieniła się przy tym także rola, jaką katolicy w tym właśnie ruchu odgrywają. Słowa Jana Pawła II pokrzepiły katolików, zarówno duchownych, jak i świeckich, i dały siłę całemu ruchowi pro-life w Stanach Zjednoczonych. Później encyklika Evangelium Vitae dała intelektualną podbudowę pod ruch pro-life, służąc jako instrukcja duszpasterskiego postępowania dla całych pokoleń duchowieństwa w Stanach Zjednoczonych. Much has already been written about why Roe versus Wade ultimately was overturned in the United States. But tonight, I would say to you that it would not have happened without St. John Paul II and the impact he had in forming millions of pro-life Catholics in the United States, and that this should give us great hope. And it should also guide us on how to continue forward into the future. Once again, thank you very, very much. Wiele już napisano o tym, jak i dlaczego wyrok w sprawie Roe przeciwko Wade został ostatecznie w Stanach Zjednoczonych odrzucony. Dziś jednak chcę wam powiedzieć, że nie stałoby się to nigdy, gdyby nie święty Jan Paweł II, gdyby nie wpływ, jaki wywarł on na formację milionów katolików opowiadających się za życiem w Stanach Zjednoczonych. To zaś powinno dawać nam wielką nadzieję, powinno również pokazywać nam, jaką drogą podążać w przyszłości. Raz jeszcze bardzo dziękuję.